tego filmu dowiesz się, jak zrobić dobre zdjęcia mieszkania na sprzedaż, na wynajem, bez różnicy. Nauczysz się robić zdjęcia nieruchomości szybko, łatwo, prosto, za darmo i bez wysiłku. Zdjęcia zrobisz telefonem, a obrobisz je darmowymi aplikacjami. Nie wydasz przy tym ani złotówki, dlatego oglądaj dalej ten film i wszystkie pozostałe z tej serii. No to idziemy do meritum. Jak zrobić dobre zdjęcia mieszkania? Moja krótka odpowiedź brzmi: szybko, prosto i tanio. Znacie zasadę Pareto? Mój były kierownik w korporacji mówił, że 80% to wystarczająco dobrze, a zasada Pareto mówi, że 80% efektu można osiągnąć przez 20% wysiłku. Jeżeli lubicie tę zasadę, to wciśnijcie przycisk lajka, kciuka w górę. O Jezu, a ja już nigdy nie będę miał takiego kierownika. Nigdy. Nie zawsze opłaca się inwestować w fotografa albo w drogi sprzęt, no bo brutalna prawda jest taka. Większość ludzi te zdjęcia i tak zobaczy na telefonach, na serwisach ogłoszeniowych albo na Facebooku. A co to oznacza? To oznacza, że zdjęcia będą małe i skompresowane przez te portale. Skompresowane to znaczy, że będą miały gorszą jakość. Jaki jest w takim razie sens inwestowania w drogą lustrzankę, w drogie obiektywy, ogromną matrycę, skoro i tak będzie oglądane na telefonie? Róbmy je telefonem. Już wiemy, że nie będziemy inwestować w drogi sprzęt. No ale co dalej? Jaka jest tajemnica dobrego zdjęcia? Jak to w życiu bywa, często tajemnicą dobrego efektu jest ta praca u podstaw, te wstępności wstępne, które są ciężkie, trudne, znojne i ich nie widać, ale trzeba je wykonać na zapleczu, zanim w ogóle wciśniemy spust migawki. Bez porządnego sprzątania się nie obejdzie. Mieszkanie oczywiście musi być czyste, schludne, pozbawione wszelkich bardzo prywatnych przedmiotów, takich jak szczoteczki na zęby, zdjęcia dzieci w ramkach, no i innych rzeczy, które by sprawiły, że oglądający zdjęcia czy odwiedzający twoje mieszkanie czuliby się po prostu obco i nie u siebie. Mieszkanie musi sprawiać wrażenie przytulnego, domowego, zachęcającego do wejścia do środka, do przebywania w nim. Najpierw musisz się zastanowić, co w ogóle chcesz pokazać. Zdjęcia nieruchomości, te sprzedażowe na portale, powinny być przede wszystkim prawdziwe. Nie jestem fanem podejścia takiego, że każde zdjęcie nieruchomości koniecznie musi być zrobione szerokokątnym obiektywem, czyli takim prawie że rybim okiem, które poszerza każde pomieszczenie, wydaje się większe, no bo czasami można przekłamać po prostu i potencjalni oglądający przyjdą i będą zawiedzieni. No to tak jakbym ja wrzucił na Tindera swoją fotę przerobioną na jakiegoś umięśnionego Herkulesa i jak byście zareagowali, gdybyście zobaczyli taką fotę na Tinderze? Rozczarowanie? No raczej. No dobra, może żaden ze mnie Jude Law, ale za to nazywam się Darek i znam się na mieszkaniach i znam się na nieruchomościach. Podobało ci się to, co dotąd powiedziałem? Zaraz będzie tego 2 razy więcej, ale teraz wciśnij przycisk lajka. To bardzo pomaga mi rozwijać kanał, docierać z wiedzą do nowych osób. Algorytm YouTube'a po prostu to uwielbia. Masz mieszkanie na sprzedaż? Ja tutaj mam walizkę pełną pieniędzy i gratisów i wiedzy właśnie dla ciebie. Dlatego zajrzyj do opisu filmu, bo tam jest instrukcja otwierania walizki. O, taki kluczyk do tej walizki. Chociaż szerokokątny obiektyw nie będzie potrzebny do każdego zdjęcia, nie warto z nim przesadzić, no to jednak będzie niezbędny do sesji nieruchomości. Na szczęście coraz więcej telefonów, nawet tych ze średniej półki, a nawet tych z niższej półki cenowej, już je ma, te obiektywy, ale jeżeli nie masz takiego telefonu, to ludzka kreatywność, ludzka pomysłowość po prostu nie zna granic. Można dokupić taki obiektyw przypinany do telefonu na klipsa
I w komentarzach pod tym filmem i w opisie daję linki do takich ofert. Najtańsze oferty zaczynają się od 30 zł, więc to bardzo niski koszt. Jeżeli nie masz fabrycznie takiej funkcji w swoim telefonie, no to zajrzyj pod film i zastanów się nad taką możliwością rozszerzenia jego funkcji. No taki obiektyw to się przyda nawet do robienia zdjęć grupowych albo pejzaży w górach na wakacjach, także warto mieć taki gadżet. Zadbaj o szczegóły, atrakcyjnie przygotuj swoje mieszkanie do sesji zdjęciowej i do oglądania. Takie uatrakcyjnienie wnętrza nazywa się homestagingiem. No i w takich amatorskich, domowych warunkach możesz pomyśleć przede wszystkim o tym dwutorowo. Po pierwsze, żeby mieszkanie wyglądało schludnie, czysto, jasno. Zadbaj o takie szczegóły jak fałdki na narzutach, jak zasłony, właśnie żeby nie były wymięte. Druga możliwość homestagingu, no to dodanie czegoś nowego do mieszkania, czegoś atrakcyjnego, przykuwającego wzrok kolorowego, na przykład kwiatów, na przykład narzut, na przykład obrazów, sztuki czy jakichś innych detali. Pamiętaj jednak, żeby z tym nie przesadzić. Mieszkanie to jednak nie choinka i generalnie stosuj się zasady, że czym mniej, tym lepiej. Minimalizm rządzi. Zaplanuj sesję zdjęciową na jasny i słoneczny dzień. Wcześniej sprawdź, w jakich godzinach we wszystkich pokojach jest naturalne światło, właśnie po to, żeby robić zdjęcia tam właśnie o tej godzinie. Optymalnie i najlepiej by było, gdyby udało Ci się zaplanować sesję zdjęciową na wczesne godziny poranne albo późne popołudniowe, tuż przed wschodem słońca albo tuż przed zachodem słońca. Fotografowie nazywają te pory złotą godziną. To dlatego, że światło wtedy jest miękkie, ciepłe, przyjemne dla oka, właśnie takie domowe. Samo południe może być nie najlepszą porą na zrobienie zdjęcia we wnętrzu mieszkania, no bo mogą być zbyt ostre cienie, zbyt duży kontrast pomiędzy jasnymi a ciemnymi miejscami na zdjęciu. No ale jeżeli twój pokój ma okna tylko od południa, no to jak najbardziej da się to zrobić. Jeżeli uda ci się wycelować właśnie w te złote godziny, no to światło będzie wyglądało na zdjęciach obłędnie. Co prawda kupujący lubią jasne wnętrza, jasne mieszkania i pokoje, no ale też nie warto z tym przesadzić. Raczej nie świeć w czasie sesji zdjęciowej oświetlenia takiego domowego. Te źródła światła są albo zbyt ciepłe, czyli świecą na żółto, albo zbyt zimne, czyli świecą na niebiesko. Efekt, o jaki nam chodzi, jest najbardziej zbliżony do naturalnego światła, czyli do światła białego. No chyba że akurat masz w domu żarówki, które świecą w ten sposób, no ale to już rozwinę to w pierwszym komentarzu szerzej dla zainteresowanych, w jaki sposób rozpoznać tę żarówkę o odpowiednim białym świetle. W drugim odcinku już weźmiemy telefon do ręki i naprawdę będziemy robić zdjęcia. W trzecim odcinku zajmiemy się edycją tych zdjęć, które zrobimy. Także oglądaj całą playlistę, wciśnij przycisk lajka, subskrybuj mój kanał, zajrzyj na dół do opisu i do komentarzy.